Siemanko, witam wszystkich fanów symulatorów kolejowych ze słonecznej Kalifornii. Dzisiaj postanowiłem przejechać się amerykańskim pociągiem pasażerskim. Znajdujemy się na stacji San Bernardino i pojedziemy sobie do Los Angeles. Nasza lokomotywa to lokomotywa EMD F125 Metrolink. Bardzo fajna spalinowa lokomotywa, którą należy przygotować do jazdy, należy wpuścić tutaj również pasażerów. Od tego właśnie zaczniemy. Wchodzimy sobie już tutaj na pokład. Zasiadamy za sterami i przygotowujemy maszynę do jazdy. Wkładamy nastawnik kierunku jazdy, nastawiamy do przodu, włączamy generator, otwieramy drzwi po prawej stronie, wpuszczamy pomału pasażerów do tego. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Zasuwa świeżego powietrza do silnika, możemy ją otworzyć. Oświetlenie wnętrza kabiny to nie potrzebuje. Reset świateł awaryjnych również nie. Tryb hamowania ustawiamy na pasażerski. W ten sposób właśnie aktywujemy tutaj hamulec, który się tutaj właśnie ustawia na pasażerski tryb. On jest w tym momencie zaciągnięty, dlatego te cyfry tutaj tak mocno spadają. W zasadzie ja to mógłbym troszeczkę wyluzować, żeby to się nie staczało tutaj, ale żeby też nie zaciągało tak mocno. A hamulec niezależny jest zwolniony, ok. Systemów bezpieczeństwa włączać nie będę, ponieważ się totalnie nie znam na systemach bezpieczeństwa w Ameryce, dlatego pojadę sobie dzisiaj bez systemu bezpieczeństwa. Dzisiaj to jest bardziej taki przejazd krajobrazowy, bardziej przejazd troszeczkę inny niż zwykle. Jak już wiecie, najczęstszym tematem moich filmów są koleje w Niemczech, ale dzisiaj postanowiłem, że wypróbuję coś innego, przejedziemy się troszeczkę w innym stylu, a że kolej amerykańską również lubię i podoba mi się zawsze dźwięk tych takich charakterystycznych silników spalinowych w amerykańskich lokomotywach. Postanowiłem właśnie, że dzisiaj przejedziemy się pierwszy raz właśnie po linii kolejowej San Bernardino do Los Angeles. Zablokuj drzwi. Tak też robimy. Drzwi się zamknęły. Następna następna stacja Rancho Cucamonga. O! Tam się mamy zatrzymać za około 14 mil. Luzujemy hamulec. Zadajemy pomału moc, żeby nie było, że nasz pociąg się tutaj będzie staczał. I ruszamy pomału w naszą drogę. Jak na razie wolno nam jechać 25 mil na godzinę. Tak też będziemy tutaj jechać, nie będziemy się rozpędzać. W prawym górnym rogu włączyłem sobie małe podpowiedzi, jeżeli chodzi tutaj o prędkość i o sygnalizację. Jak już wielokrotnie... O, stuk od kół na rozjazdach, ok. Jak już wielokrotnie wspominałem, znam się zasadniczo tylko na
niemieckich liniach kolejowych, jeżeli chodzi o prędkość, zapowiedzi, znaki i praktycznie znaki i wszystko takie ostrzegawcze. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej zagraniczne linie kolejowe, na przykład Anglia albo tutaj w tym przypadku Ameryka, USA, no to tak nie bardzo się znam na tym wszystkim, dlatego potrzebuję małych podpowiedzi, żeby po prostu nie narobić tutaj jakichś takich głupich sytuacji, że niby jest ograniczenie prędkości, gdzieś tutaj będziemy się zbliżać do rozjazdu, a ja będę bardzo szybko jechał. Bardzo fajnie to wygląda. Charakterystyczne składanie kontenerowców w Ameryce. Kontenery są zawsze układane 2 do góry, co naprawdę robi wrażenie, jeżeli chodzi o przejazdy towarowe. Na początku zastanawiałem się, czy nie zrobić na tej linii przypadkiem właśnie przejazdu towarowego, ale niestety przejazdy towarowe na tej linii kolejowej praktycznie nie istnieją. Można sobie tutaj przejechać lokomotywą luzem całą linię kolejową, no ale lokomotywa luzem to też nie jest nic takiego nie wiadomo jak interesującego do oglądania, dlatego postanowiłem, że jednak nie zrobię przejazdu towarowego. Można się tutaj lokomotywami towarowymi pobawić, ale niestety są to jakieś krótkie scenariusze manewrowe, że trzeba po prostu podjechać do wagonów, podczepić je, przewieźć w inne miejsce i odczepić, to praktycznie tyle. Dlatego postanowiłem przejechać się faktycznie pociągiem pasażerskim, co też nie jest jakieś takie złe. Wprawdzie nie jestem takim wielkim fanem pociągów pasażerskich, ale przyznam, że te akurat amerykańskie robią bardzo duże wrażenie i bardzo przyjemnie się te pociągi prowadzi. Podniesienie prędkości do 79 mil na godzinę. Zaraz będziemy mogli się rozpędzić i wypatruję białych tablic, na których znajduje się literka X. Jeżeli mamy taką białą tablicę, mamy taki biały znak właśnie z literką X, oznacza to, że musimy zatrąbić. Chyba tu będzie właśnie pierwszy taki, tu jest właśnie taki pierwszy znak. Za każdym razem, kiedy taki znak będziemy widzieć, możemy się pobawić w zapodanie RP1, jak to w Polsce chętnie się mówi. Ameryka słynie z tego, że na swoich liniach kolejowych wszystkie lokomotywy, bez względu na to, czy lokomotywy pasażerskie, czy lokomotywy towarowe, po prostu dzwonią i trąbią praktycznie bez ograniczeń. Jest to chyba jeden z nielicznych krajów, gdzie korzystanie właśnie z makrofonu albo z takiej bardziej popularnej trąbki chyba nie jest jakoś zabronione, także możemy się dzisiaj tutaj naprawdę wyszaleć, jeżeli chodzi o trąbienie naszą spalinową lokomotywą. Bardzo charakterystyczne światła z przodu, które mrugają w prawo i na przemian z prawej i z lewej strony. Tu się nawet nie zdążył zamknąć przejazd kolejowy. Chyba właśnie dlatego należy tutaj trąbić. Z góry leci samolot, bardzo fajnie to też wygląda. Przypomina mi to trochę linię kolejową Frankfurt-Fulda, na której właśnie też pojawiają się samoloty, które zmierzają na lotnisko we Frankfurcie.
A tutaj prawdopodobnie samoloty zmierzają na lotnisko w Los Angeles. O, za szybko jadę. Troszeczkę się tutaj wystraszyłem, bo widziałem, że się u góry zmieniło na żółte. Jak już wspomniałem, nie chcę tutaj doprowadzić do nie wiadomo jakich głupich sytuacji, że za szybko tutaj będziemy jechać, dlatego te przejazdy coś się tak nie zamykają zbyt szybko, ale nic nie szkodzi. Przyznam, że linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jest to jedna z szybszych linii kolejowych w Ameryce, gdzie właśnie obsługują połączenia pasażerskie, obsługują pociągi Metrolink. Do tego biało takie turkusowe malowanie tej lokomotywy. Bardzo fajnie jest zrobione. I przyznam, że ogólnie jeżeli ktoś lubi amerykańskie linie kolejowe, to ta linia kolejowa też swego rodzaju jest bardzo interesująca, szczególnie jeżeli chodzi o krajobraz. Oczywiście jest to taka typowo standardowa linia kolejowa amerykańska, gdzie praktycznie tory kolejowe biegną cały czas prosto, nie ma takich typowych zakrętów albo takich jakichś interesujących pejzaży, gdzieś tutaj jakaś rzeka, koryto rzeki by było, albo kręta linia kolejowa, która tam przebiega gdzieś wzdłuż skał. Do tego są inne linie kolejowe, które są o wiele bardziej pejzażowo interesujące. Ta linia kolejowa jest naprawdę prawie cały czas prosta, także jak widać do przodu torowisko biegnie aż do horyzontu. No ale tak właśnie, tym się właśnie tutaj ta linia kolejowa charakteryzuje. X i pod spodem 4, czyli będą 4 przejazdy kolejowe i praktycznie przed każdym przejazdem kolejowym należy zatrąbić. Szczerze, to nie zazdroszczę tutaj tym mieszkańcom budynków z prawej i z lewej strony, ponieważ mając tutaj taką linię kolejową, gdzie lokomotywy muszą praktycznie przed każdym przejazdem kolejowym trąbić, to tutaj naprawdę podejrzewam, że jest dość często głośno, także oglądanie telewizora podczas przejazdu lokomotywy, podczas przejazdu pociągu to chyba raczej nic nie zrozumiemy z tego, co oglądamy, także tak to już bywa. Dzwon wyłączymy. Wygląda na to, że przejechaliśmy tutaj wszystkie przejazdy kolejowe. Znowu trochę jadę za szybko, nic nie szkodzi. Wrzucimy tutaj na bieg jałowy. I zaraz tutaj... my jesteśmy tutaj z górki, ok. To troszeczkę dynamicznym hamulcem podhamujemy, który w tej lokomotywie jest dość dobry. Można sobie tutaj swobodnie regulować prędkość hamulcem elektrodynamicznym. Nie trzeba koniecznie hamulca zespolonego tutaj zaciągać. Semafory, zielona droga, to znaczy zielona fala. Możemy tutaj swobodnie jechać z maksymalną dozwoloną prędkością. Jak jechałem mój próbny przejazd, to nie zauważyłem, żeby było... auta respiły się na przejeździe kolejowym. Nie zauważyłem, żeby lokomotywa ta wydawała stukot kół, ale widocznie ten update zawieszenia, który niedawno miał miejsce, widzę, że również jest w tej lokomotywie, że praktycznie lokomotywa na rozjazdach, na przejazdach to może nie, na rozjazdach, czyli na zwrotnicach,
Na pewno będzie trochę podskakiwać i na pewno będzie wydawała dźwięki w charakterze stukotu kół, co bardzo mi się podoba, bardzo to lubię. Sporo lokomotyw towarowych będziemy tutaj mijać. Te lokomotywy są faktycznie tutaj na bocznicach poparkowane, ale jak już wspomniałem, przejazdów towarowych to tutaj prawie że nie ma. Są gdzieniegdzie tylko jakieś manewry i znalazłem godzinny przejazd luzakiem, ale tego akurat nie chciałem pokazywać, no bo przejazd lokomotywą, która nie ciągnie nic za sobą, no to oczywiście zdarza się, ale no to raczej nie jest to, co bym chciał pokazać w filmikach. Ale nic nie szkodzi, mamy tutaj naszą lokomotywę Metrolink i tą właśnie się tutaj będziemy poruszać. Jak na razie spokojnie, mamy lekko z górki, prędkość również kontrolujemy, pejzaże prawo, lewo, takie typowo kalifornijskie, gdzieniegdzie jakaś fabryka, ale poza tym w większym stopniu płaski teren i do tego taki bardziej pustynny. Słychać na rozjazdach koła. Do tego wagony jak fajnie podskakują. A ciężarówką mi tutaj wyjechał, kurde. To będziemy bardzo często widzieć właśnie wjeżdżające samochody tutaj na przejazdach kolejowych. Nie wiem dlaczego, ale przejazdy kolejowe tutaj na tej linii kolejowej bardzo często właśnie mają to do siebie, że przejeżdżają przez nie samochody, nawet jeżeli są zamknięte. Także ciekawe zjawiska nas tutaj będą spotykać. Już właśnie mieliśmy ciężarówkę, która się tutaj wbiła, praktycznie wjechała w pociąg, który przejeżdżał. Skojarzyło mi się w tym momencie niedawne zjawiska, które panują w Polsce na przejazdach kolejowych, no ale tak to bywa. Ach, my tutaj zatrzymujemy się za chwilkę, więc zacznę już pomału hamować. Nasz pierwszy przystanek. Dzwon mogę wyłączyć, nie potrzebujemy go. W zasadzie wydaje mi się, że dzwon musi być włączony, dopóki nie przejedziemy przez przejazd kolejowy, który przed nami był. Lokomotywa z całym składem bardzo dobrze hamuje. Ma naprawdę bardzo dobre hamulce i to ja mam hamulec w tym momencie zaciągnięty gdzieś, widzicie, na około 60%. Także naprawdę bardzo dobrze hamuje ta jednostka. Dojedziemy tutaj do końca peronu i się zatrzymamy. Palmy z prawej, palmy z lewej. Widać, że taki charakterystyczny kalifornijski pejzaż. Ok, otwieramy drzwi po prawej stronie i czekamy, aż nowi pasażerowie wsiądą, a starzy opuszczą pokład. Zobaczymy, ile narobimy dzisiaj opóźnienia. Mam nadzieję, że w miarę ogarnę temat tutaj punktualności, ale to się okaże dopiero na końcowej stacji, jaką jest Los Angeles. Dopiero tam będziemy wiedzieć, czy narobiliśmy opóźnień, czy
utrzymaliśmy czas. Postoje na stacjach są dość krótkie, także podjęliśmy nowych pasażerów. Kolejna stacja Montclair, peron pierwszy, za około 8 mil. Uwielbiam dźwięk silników spalinowych w tych amerykańskich lokomotywach. Może nie tyle co w tych, co ogólnie w amerykańskich lokomotywach. I to jeszcze nie jest najwyższy poziom. Wrzućmy najwyższy poziom. I podelektujmy się właśnie tymi wszystkimi dźwiękami, których w Europie których w Europie można coraz rzadziej doświadczyć. W Europie panuje bardziej moda, to może nie, ale zapotrzebowanie na bardziej pasuje, zapotrzebowanie będzie tu bardziej pasować na lokomotywy elektryczne. W Ameryce jest jeszcze bardzo dużo linii kolejowych, które nie są zelektryfikowane, jak na przykład ta tutaj, po których właśnie bardzo dużo lokomotyw spalinowych jeździ różnego rodzaju. W Europie jest bardziej standardem lokomotywa elektryczna. Większość linii kolejowych w Europie są zelektryfikowane i właśnie dzięki temu rzadziej słychać właśnie dźwięk silników spalinowych. No, mieszkańcy na pewno się cieszą z tego powodu. Miłośnicy kolei już tak troszeczkę mniej. Ale tak to już bywa. Poza tym jeszcze nigdy nie uświadczyłem w Niemczech, żeby była linia kolejowa, na której tyle się trąbi, co tutaj na tej linii. Także w Polsce jest jeszcze bardzo często tak, że właśnie trąbi się przed przejazdami kolejowymi, co można zobaczyć w Simrailu. Przed większością przejazdów kolejowych należy zatrąbić, podobnie jak tutaj właśnie w Ameryce. W Niemczech tego nie ma, w Niemczech naprawdę rzadko się trąbi. Nie trąbi się tak często, chyba że gdzieś jakaś boczna linia kolejowa i faktycznie przejazd kolejowy jest dość cienko zabezpieczony, to wtedy stoi znak, który nakazuje, żeby zatrąbić. się natrąbimy. Ameryka, wiecie? Typowy taki przykład linii amerykańskiej, nie? Jedziesz i trąbisz i nic innego. Ale wam powiem szczerze, że bardzo przyjemnie się jeździ, bardzo łatwo przede wszystkim i przygotowanie lokomotywy też nie jest jakieś takie wybitnie ciężkie. Mamy tylko włączyć praktycznie generator i ustawić hamulec na przejazd pasażerski i praktycznie wkładasz nastawnik kierunku jazdy, ustawiasz do przodu i jedziesz. Także podróże po liniach amerykańskich są ciut łatwiejsze, chyba że macie nie wiadomo jak ciężki pociąg, jak to na przykład miało miejsce w dodatku przełęcz Cajun, nie wiem jak to się tak dokładnie wymawia po amerykańsku, po angielsku, ale z tego co słyszałem jest to przełęcz Cajun i właśnie jeżeli tam mamy, to jest ogólnie dobry dodatek dla miłośników bardzo skomplikowanych przejazdów towarowych. Tam pociągi ważą po 10 000 ton i więcej, i obsługujemy do tego sporą ilość lokomotyw jednocześnie.
ale to jest właśnie tak charakterystyczne dla tamtego rejonu. Takie ciężkie pociągi towarowe oczywiście bardzo jest bardzo wymagające prowadzenie ich, ale ogólnie pociągi pasażerskie w Ameryce są łatwiejsze do prowadzenia, to muszę przyznać. Już wielokrotnie jeździliśmy po liniach kolejowych z Bostonu do Providence na przykład i z Nowego Jorku do Trenton, jakoś tak. Też tam jeździliśmy właśnie pociągami pasażerskimi. I ogólnie muszę przyznać, że fajnie się prowadzi te pociągi. Muszę tutaj koniecznie uważać, bo cały czas semafory pokazują żółte światła, co oznacza, że baczność należy praktycznie zachować. Kolejny semafor może być czerwony, więc delikatnie tutaj. Dwie i 2 mili jeszcze do kolejnej stacji, do kolejnego przystanku. Na tej linii kolejowej są dwa rodzaje przejazdów osobowych. Są przejazdy osobowe, nazwijmy to osobowe i pospieszne. To znaczy, że są przejazdy, na których musisz się zatrzymać na każdej stacji, i są przejazdy takie jak na przykład ten jest taki bardziej pospieszny przejazd, gdzie zatrzymujesz się tylko na kilku wybranych stacjach kolejowych. Jeżeli jedziemy takim pociągiem pospiesznym, tak jak tutaj teraz my jedziemy, no to przejazd trwa mniej więcej godzinę. A jeżeli chcielibyśmy się zatrzymywać na każdej stacji, to przejazd po kompletnej linii kolejowej zająłby nam 2 godziny. Także dość długie przejazdy są tutaj na tej linii kolejowej. Dwugodzinnego przejazdu chyba bym nie nagrał. 2 godziny przejazd to jest naprawdę bardzo długi filmik, a jak już wiecie, ja staram się robić filmiki tak maksymalnie godzinę z haczykiem, bo im dłuższy filmik, tym gorzej się go nagrywa. O, jakiś pociąg czeka na mijance, okej. My tutaj wjeżdżamy na peron pierwszy. A, Metrolink w przeciwnym kierunku, okej. Już ruszył nawet. Zatrzymujemy się tutaj, chwila koncentracji oczywiście, żeby zaraz tutaj nie przestrzelić gdzieś przez peron. Nawet mi się udało zatrzymać tak jak gra nam nakazywała. Otwieramy drzwi z prawej strony. Stacje kolejowe są bardzo fajnie zrobione. Można się tutaj naprawdę rozejrzeć, jak to jest tutaj wykonane. Podejrzewam, że jest dość realistycznie odwzorowane tutaj wszystko. Słyszę samolot, ale go nie widzę. Ale za to w oddali nasz pociąg pasażerski. Zamknijmy drzwi i zobaczmy, jak brzmią. A, są sygnały, okej.
LA Union. To jest nasza stacja docelowa, tam się będziemy zatrzymywać. Luzujemy. Zadajemy moc. Jak ta strzałka idzie w górę, to już jest bardzo dobrze, bo to już jest wiadomo, że wiadomo, że lokomotywa jest dobrze przygotowana do jazdy. Tu fajny jest, bo jest jeszcze nawet tutaj widzę, że jest wskaźnik przyspieszenia, że w tym momencie na tym stopniu, który ja miałem 4 wrzuciłem, przyspieszać będzie lokomotywa o 57 mil na godzinę w przeciągu minuty, także bardzo fajnie jest to tutaj zrobione, ale te guziki już sprawdzałem, one niestety nie działają, a szkoda, bo tutaj jest pomiar długości pociągu, który niestety nie jest aktywny. Oczywiście prędkościomierz w milach, tutaj jest zadawanie mocy i ciśnienie w przewodzie hamulcowym i ciśnienie w cylindrze hamulcowym. Kolejna stacja Kowina za 11 mil. Rozpędzę się tutaj do naszej maksymalnej prędkości szlakowej i wam trochę mogę o tej lokomotywie opowiedzieć, ponieważ wyszukałem kilka fajnych informacji na temat tej jednostki. W sumie jak zawsze. Powiem wam szczerze, że za każdym razem, kiedy robię jakiś filmik o lokomotywie, czy tam o jakimś pojeździe, nazwę to tak pojazd kolejowy, bo to różnie bywa, czasami jest jednostka trakcyjna, czasami jest sama lokomotywa, czasami o wagonach rozmawiam i tak dalej. Powiem wam szczerze, że bardzo lubię przygotowywać informacje do danej jednostki. Szukam wtedy na Wikipedii informacji na temat danej lokomotywy, danego zespołu trakcyjnego, patrzę ile ma metrów, patrzę jaki jest napęd, ile ma mocy i tak dalej. To jest w zasadzie, kojarzy mi się to z przygotowywaniem, ej, my tutaj trochę za szybko jedziemy, z przygotowywaniem referatów w szkole. Kiedyś to na pewno jest wielu z was, którzy już do szkoły nie chodzą i pamiętają czasy, gdzie w szkole należało przygotować jakiś referat na jakikolwiek temat. Niektórzy to lubili, inni raczej nie. Ja to jeszcze miałem taką fajną nauczycielkę, że referat to nie był tylko oddanie kartki z przygotowanym tematem, tylko jeszcze wyrywkowo było wzywanie na środek klasy i referat jeszcze trzeba było przedstawić. Także... Ale dzięki temu powiem wam, że jestem w tym momencie naprawdę bardzo dobrze przygotowywany. O Jezu, dlaczego ja tak szybko jadę? Nie popatrzałem na górę. Jestem bardzo dobrze przygotowany na prowadzenie kanału YouTube, bo praktycznie robienie filmiku jest tym samym, co przygotowanie tematu na referat i prezentacji, także szkoła mnie dobrze przygotowała. Okej, wróćmy jednak do lokomotywy. Jest to lokomotywa EMD F125 Metrolink. Jest to lokomotywa budowana przez firmę Electromotive Diesel. Właśnie stąd wziął się jej skrót EMD. Wyprodukowano 40 jednostek, budowano w latach 2015 do 2024. Numeracja tej lokomotywy przebiegała od 901 do 941 i ciekawym trafem mamy lokomotywę 941, która jest najmłodszą jednostką właśnie z tej rodziny. Moc? O, właśnie. Także przypadkowo
komputer wylosował nam ostatni numer, jaki właśnie jest wpisany na tych lokomotywach, jakie te lokomotywy po prostu noszą. 941, ostatnia jednostka, najmłodsza jednostka, jaka została wyprodukowana. Jednostki te posiadają silnik Caterpillar C175, który ma aż 20 cylindrów. Ja to muszę uważać, bo tu jest cały czas z górki. Zaraz będzie tutaj rozpędzanie się, ale mimo to muszę dalej uważać. 40 mil na godzinę dozwolone, nie ma co przyspieszać. 20-cylindrowy silnik diesla o mocy 4700 koni mechanicznych i mocy 3,5 tysiąca kW. Jak na jednostkę spalinową, to lokomotywa ma swoją moc, nie? Also powiedziałbym, że na europejskich torowiskach bardzo dobrze by sobie nawet sprawiała tutaj, dobrze by sobie radziła z pociągami towarowymi, a w Ameryce jest to taka typowa lokomotywa osobowa. Długość lokomotywy to 21 metrów, wysokość 4,4 metra i szerokość 3 metry. To jest, uwierzcie mi, naprawdę kawał maszyny. To jest lokomotywa prawie tak duża jak lokomotywa Eurodual od firmy Stadler. Z tym, że Eurodual ma 1,5 bądź 2 metry większy, jest dłuższa, ale jest to jedna z największych lokomotyw właśnie, jaka się po Europie porusza. I ta lokomotywa jest prawie że tak samo wielka jak Eurodual od Stadlera. Kawał maszyny, naprawdę. Ale wiemy, że w Ameryce to wszystko jest bardzo duże. Pociągi są bardzo długie, bardzo ciężkie, najczęściej prowadzone kilkoma maszynami. Dlatego mnie nie dziwi fakt, że lokomotywa pasażerska w tym przypadku jest tak olbrzymia. Mamy 3 przejazdy kolejowe przed nami. Wszystkie 3 musimy tutaj przejechać gwiżdżąc. Okej. Włączymy sobie tu hamulec elektrodynamiczny, bo widzę, że zaczyna się coraz bardziej z górki robić. To jest nawet prawie że 2% w dół. Czy tam 18 promili, zależy od tego, kto jak woli sobie przeliczać. Dość stromo, muszę przyznać. Ale okej. Dobra, wróćmy do naszej lokomotywy. Waga 129 ton. Prędkość maksymalna w zależności od wersji tej lokomotywy. Standardowa, normalna, maksymalna prędkość tej lokomotywy to jest 100 mil na godzinę, czyli 160 km na godzinę. Można jednak tą lokomotywę wykręcić aż na 125 mil maksymalnej dozwolonej prędkości. W przeliczeniu na kilometry na godzinę jest to 201. Niesamowicie szybka jednostka, chociaż 160 km na godzinę jest swego rodzaju standardem, jeżeli chodzi o europejskie linie kolejowe. W Ameryce nie wiem, jak to wygląda, czy 160 jest bardziej takim standardem, jeżeli chodzi o przejazdy pasażerskie, czy jednak
wolniej jeżdżą. Aż tak bardzo amerykańskimi liniami kolejowymi to się tak nie interesowałem jeszcze. Od czasu do czasu zrobię sobie jakiś przejazd. Najczęściej pociągiem towarowym. No jestem po prostu maniakiem przejazdów towarowych. Nie da się tego oszukać. Nie jest to po prostu fakt, także robię najczęściej przejazdy towarowe. Przejazdy osobowe oczywiście się też zdarzają, ale to bardziej powiedziałbym na potrzeby filmiku niż tak prywatnie. Halo? Dynamiczny? Punktów dużo nie będzie, bo widzę, że prędkością to tak nie grzeszę dzisiaj. Bardzo często jadę szybciej niż dozwolone. Co mnie w tym momencie zaciekawiło, miałem być na tej stacji Kowina o 6:45, a ja jestem o 6:52 i jeszcze nawet stacji nie widziałem, także nie wiem, czy coś jest spaprane tutaj w rozkładzie jazdy, czy ja jestem taki ślamazarny, ale bym bardziej powiedział, że to pierwsze. Ponieważ 8-minutowe spóźnienie to byłoby naprawdę coś sporego. Na pewno bym to już na poprzedniej stacji wyłapał, że mamy takie ogromne opóźnienie, ale okej, nic nie szkodzi, po prostu jedziemy dalej. Co wyłączę dzwon, to pojawia się kolejny przejazd kolejowy. Gdzie będziemy kierowani? Tutaj w prawo, okej. Mamy tutaj postój, musimy się tu zatrzymać. Cały czas jechałem na dynamicznym i się zastanawiałem, dlaczego tak lokomotywa szybko hamuje. Tu mamy X. Raczej zatrąbię, jak będziemy ruszać ze stacji, bo w tym momencie trąbienie chyba raczej nie byłoby wskazane. W zasadzie wielu z Was się też zapyta, dlaczego akurat wybrałem sobie Amerykę i dlaczego dzisiejszy filmik nie jest filmikiem takim typowo europejskim, typowo niemieckim, jak ja mam w zwyczaju robienia. Otóż z tego co pamiętam, podczas wychodzenia gry Train Sim World 5 obiecałem, że będę pokazywał również inne kraje. Że pokażę po prostu inne kraje, inne koleje i będę o innych kolejach też opowiadał. Właśnie tutaj między innymi kolej amerykańską i kolej angielską, gdzie przy kolei angielskiej to w ogóle się na niczym nie znam, ponieważ Anglia jakoś mnie nigdy nie fascynowała, jeżeli chodzi o swoje kolejnictwo. Już bardziej kolejnictwo amerykańskie było czymś fajniejszym dla mnie. Ale obiecałem, że właśnie tam będę obiecałem, że będę częściej też pokazywał coś innego niż samą kolej niemiecką i powiem wam szczerze, że należy już z tym pomału zacząć, ponieważ jak do tej pory robiłem same filmiki w Niemczech.
chwila koncentracji. Chciałem tutaj zobaczyć, czy ta lokomotywa naprawdę tak mocno się rozpędza na tych niższych biegach, ale mogę tutaj swobodnie wrzucić ten maksymalny bieg, także... Oczywiście spaliny z naszego wydechu się wydobywają. Jedno z nowocześniejszych lokomotyw, jakie jeżdżą po Ameryce. Szkoda tylko, że wyprodukowali ich 40 sztuk, no ale te 40 sztuk obsługuje tylko i wyłącznie właśnie to połączenie Metrolink, głównie w Kalifornii. Dlatego podejrzewam, że 40 sztuk to jest wystarczająco jak na to połączenie. A widzicie, teraz jest już troszeczkę inaczej, bo jest 6:57 i mamy 20 minut na dojechanie do kolejnej stacji, na te 15 mil. Podejrzewam, że rozkład jazdy coś był skopany w tamtym miejscu. Bo zastanawiałem się, czy tutaj nadrobimy jakoś nasze opóźnienie, ale możliwe, że niedługo w ogóle nie będziemy mieli opóźnienia. Także zobaczymy, jak to się będzie dalej sprawowało. Najciekawszy jest fakt, to jest taka naprawdę ciekawostka. Ta lokomotywa w Ameryce ma ksywkę Spirit, czyli tłumacząc to byłoby bardziej duch. Skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia, ale znalazłem taką ciekawostkę, że ta lokomotywa właśnie w Ameryce ma przydomek Spirit. Ale okej. Nie powiem, że... Jak to każde państwo, każda ma specjalne jakieś nazewnictwo swoich lokomotyw wśród miłośników. Kolejna stacja Cal State LA Station. Nie miejcie mi za złe mojego angielskiego akcentu. Angielski nie jest moim językiem urzędowym, także i tak nie wiem, jak się tam wypowiada niektóre rzeczy. Oczywiście angielski znam na tyle, żeby się dogadać i zrozumieć wszystko to, co do mnie mówią. Jakoś... Ej, co to? Jakoś z niemieckim sobie trochę lepiej radzę niż z angielskim, no ale jest to spowodowane tym, że po prostu tam, gdzie się przybywa, tam lepiej zna się język. Ale to jest właśnie to, co mówiłem, że niektóre przejazdy kolejowe tutaj są tak zrobione, że się na nich samochody respią i po prostu nawet jeżeli są szlabany zamknięte, to samochody i tak będą wyjeżdżać tutaj, także kilka materiałów na wypadki na przejazdach kolejowych można byłoby tutaj nagrać. X i pod spodem cyfra 2, czyli są dwa przejazdy kolejowe przed nami. Od tego miejsca wolno nam jechać 70 mil na godzinę, czyli będziemy mogli zaraz przyspieszyć. O, widzicie bohatera, ciężarówką tutaj na przejazd wyjeżdża. I następny. Dobrze, że te ciężarówki nie mają hitboxa, bo byłoby na pewno bardzo interesująco. Z tego co kojarzę, na niemieckich liniach kolejowych nie ma takiego problemu właśnie z tymi przejazdami. Był jedyny przejazd, który też miał taką wadę. On był na linii kolejowej Koblenz-Mainz. Tam gdzieś w połowie linii kolejowej był właśnie taki przejazd, który był non-stop zamknięty i mimo to samochody sobie przez niego przejeżdżały.
Ale kto wie, nie wiadomo jaki tutaj jest poziom, że realizmu w tej grze, nie? Może w Ameryce też tak ludzie na bohatera wyjeżdżają pod pociągi, jak to ma miejsce w Polsce. Tak się rozglądam i powiem wam szczerze, że śmieci też tu nie brakuje. Leżą jakieś kartony, leżą jakieś odpadki. Także o czystość raczej tutaj w Ameryce nie dbają w tym rejonie. Ale ciekawe, że takie coś jest tutaj w grze odwzorowane. Widocznie robili dobry rekonesans, dobre rozpoznanie w terenie i możliwe, że praktycznie twórcy linii kolejowej faktycznie wyłapali fakt, że tam jest tak brudno. Bo to jest naprawdę ciekawe, że linia ta tutaj w grze ma nawet odwzorowane śmieci z prawej i z lewej strony. Uwaga, jedziemy! Powiem wam szczerze, że przez to, że tyle należy trąbić, to jazda takim pociągiem sprawia naprawdę dużo frajdy. Nie wiem dlaczego, ale wam powiem szczerze, że naprawdę świetnie się bawię w tym momencie. Pomimo to, że dzisiejszy przejazd to naprawdę częste przekroczenie prędkości i częste nieutrzymywanie rozkładu jazdy, ale powiem wam szczerze, że naprawdę świetnie się bawię. Każdy z was, kto ma grę Train Sim World 5 zakupioną oczywiście, ponieważ darmowa wersja Train Sim World 5 nie zawiera tej linii kolejowej, ale każdy, kto ma zakupioną wersję Train Sim World 5, chyba nawet w podstawowej wersji, to ta linia kolejowa jest do tej gry dodana. Także każdy może się tutaj pobawić w amerykańskiego maszynisty, który praktycznie RP1 nie oszczędza. Który po prostu musi non-stop tutaj trąbić i non-stop musi tutaj uważać na znaki, które o tym mówią. Do tego powiem wam szczerze, że lokomotywa naprawdę bardzo fajnie wygląda. Lokomotywa jest naprawdę jedną z nowocześniejszych maszyn. I te charakterystyczne piętrowe wagony, takie amerykańskie. Jak widzę te wagony, to nawet mi się kojarzy od razu film ze Stevenem Seagalem, właśnie jak on tam po pociągu skakał i on tam próbował powstrzymać terrorystów, którzy chcieli zniszczyć coś bardzo dużym satelitą. Niestety nie pamiętam w tym momencie tytułu. To jest film, który za dziecka niesamowicie często oglądałem, no bo jakby inaczej Steven Seagal i pociągi, nie? No to trzeba było go kilkukrotnie obejrzeć. Ale kurde, nie pamiętam w tym momencie tytułu. Mniejsza o to, my tutaj musimy się rozpędzić do prędkości 60 km na godzinę. I ten dźwięk silnika, uwielbiam go. Syk sprężonego powietrza, dźwięk 20-cylindrowego silnika spalinowego i do tego jeszcze charakterystyczne RP1, takie typowo amerykańskie. Naprawdę fajna sprawa. ,9% podjazd, kurde. Niby 8 stopień, maksymalny stopień tutaj na nastawniku jazdy, ale jak widać lokomotywa walczy z takim podjazdem. Dobra, widać teraz jest z górki, więc już tutaj ustawię na 0.
bo w razie czego będę musiał tutaj trochę podhamować. Maksymalna prędkość 60 km na godzinę. Mamy 2% zjazd. Nieźle. 20 promili. Oczywiście ciężarówka z prawej strony od razu pod koła, nie? Pod pociąg. W sumie trochę szkoda, że nie jest to jeszcze poprawione, mimo to, że praktycznie Train Sim World 5 już troszeczkę na rynku jest od dłuższego czasu, także mieli wystarczająco czasu na to, żeby taki problem poprawić, no ale podejrzewam, że to jest bardziej problem kosmetyczny. Oni w tym momencie no, na pewno mają jakiś priorytet, jeżeli chodzi o problemy w grze. Z tego co wiem, każda gra ma swoje priorytety. Na pewno są w pierwszej kolejności poprawiane błędy krytyczne, które w jakiś sposób wpływają na rozgrywkę. Oczywiście błąd, nie wiem, typu przepustnica nie działa, albo hamulec nie luzuje, nie mogę ruszyć lokomotywą, nie mogę hamować, hamulec jest za słaby. To są takie typowo błędy krytyczne, które negatywnie wpływają na rozgrywkę, i są błędy kosmetyczne, które nie wpływają na rozgrywkę, a które po prostu są w grze. Nie wiem, maszt od semafora stoi za blisko torowiska i lokomotywa tam lusterkiem gdzieś go zawadza, albo tak jak tutaj w tym przypadku przejazdy kolejowe, które się zamykają, ale samochody przejeżdżają. To są takie typowe przykłady błędów kosmetycznych, także miejmy wyrozumiałość dla firm produkujących gry, dla programistów. Oni na pewno mają tam dużo do roboty, jeżeli chodzi o błędy krytyczne. O. Albo mamy tylu bohaterów tutaj na jezdniach, którzy po prostu wyjeżdżają sobie pod koła. 25 mil na godzinę. Podhamujmy trochę. Lokomotywa jest naprawdę bardzo cicha, jeżeli chodzi o wnętrze, jeżeli chodzi tutaj właśnie o kabinę maszynisty. Zauważcie, że mam w tym momencie nastawnik mocy ustawiony na 0 i praktycznie nie jest głośno w kabinie. Jest bardzo przyjemnie, nawet bym powiedział. Z zewnątrz to już troszeczkę inaczej wygląda, ale środek kabiny jest naprawdę dobrze wytłumiony. Przy zadawaniu mocy troszeczkę bardziej słychać silnik, ale mimo to też nie jest aż tak tragicznie. Patrzcie, jaki tu jest syf. Ile tu jest śmieci na tej linii kolejowej. Że im się to chciało tutaj, kurde, odwzorowywać. No ale ciekawe. Muszę przyznać, że naprawdę interesujący pomysł. - 40 mil na godzinę mogę tutaj jechać. Oczywiście delikatnie. Nie chcę nie wiadomo jak się tutaj tak gwałtownie rozpędzać. No, chyba jest to bardziej spowodowane tym, że ja znam amerykańskie linie kolejowe z pociągów towarowych i uwierzcie mi, jak macie 10 000 ton na haku, które was pcha z górki, to nie chcecie naprawdę bardzo szybko przyspieszać albo bardzo gwałtownie przyspieszać, bo nie jesteście w stanie zapanować nad taką trasą. O, patrzcie, pokonano 100 mil przy pomocy tej oto lokomotywy. Fajnie.
A czy tutaj to nie jest ten przypadkiem wjazd na linię, na odcinek linii kolejowej, który biegnie między dwoma autostradami? To jest właśnie tutaj będzie. Zaraz zobaczymy. Mogę tu w zasadzie się do 60 już rozpędzić i od tego miejsca wolno nam jechać nawet 79 mil na godzinę. No to dobra, ogień, bym powiedział. Uwielbiam patrzeć tutaj na tą lokomotywę z góry. Im szybciej jedziemy, im więcej mamy mocy zadanej, tym szybciej obracają się te wentylatory tutaj. Bardzo fajnie jest to zrobione, bardzo realistycznie i uwielbiam, jak w modelu trójwymiarowym jakieś lokomotywy są właśnie takie ruchome części, które tutaj są pokazane. W niektórych amerykańskich lokomotywach są nawet tutaj takie wentylatory nad pulpitem maszynisty, które można włączyć i wyłączyć i nawet one się ruszają. Uwielbiam takie drobiazgi, uwielbiam takie szczegóły. Pokazuje to, ile pracy jest włożonych w takie małe detale, które praktycznie z grą nie mają nic wspólnego, ale mimo to, o, tutaj można coś przyłączyć, patrzcie, to się nawet będzie ruszać, to jest to z tym jest powiązane, jeżeli to włączę, to tutaj się otworzy. Uwielbiam, po prostu uwielbiam coś takiego. Dodatkowo muszę wam powiedzieć, że ten odcinek linii kolejowej, który prowadzi między dwoma autostradami, nie wiem, czy kilku z was widziało, po internecie krążył filmik właśnie, gdzie jechał samochód i z samochodu właśnie po autostradzie było filmowane, jak lokomotywa, taka naprawdę olbrzymia amerykańska lokomotywa parowa jedzie z taką samą prędkością jak właśnie pojazdy na autostradzie. I właśnie ten odcinek linii kolejowej cały czas kojarzy mi się z tym filmikiem właśnie z internetu. Na Instagramie ten filmik był, ja go na Facebooku też często widziałem. Taki typowo charakterystyczny filmik, gdzie samochód osobowy i osoba właśnie z samochodu osobowego nagrywała taką bardzo szybko jadącą lokomotywę parową, która jechała właśnie wzdłuż autostrady. Dzisiaj sobie wybrałem inny rodzaj pogody, ponieważ ostatnio miałem problem w moich filmikach, że jak sobie wybrałem pogodę dynamiczną z lekkim zachmurzeniem, to na 100% w połowie linii kolejowej miałem deszczową pogodę i praktycznie lało później całą drogę. Dzisiaj sobie wybrałem inny rodzaj pogody, nie wybrałem sobie pogody dynamicznej, tylko pogodę statyczną, czyli praktycznie mamy jeden rodzaj pogody przez cały nasz przejazd, właśnie z lekkim zachmurzeniem i przyznam, że świetnie to wygląda. Lepiej na pewno, jeżeli mielibyśmy tutaj deszcz i praktycznie ograniczoną widoczność do przodu. Poza tym w Kalifornii, no to chyba raczej opady deszczu nie są zbyt częstym zjawiskiem. Jak wiemy z niedawnych wydarzeń, Kalifornia jest jednym z najbardziej suchych rejonów Ameryki Północnej, przez co bardzo łatwo o jakiekolwiek pożary lasu. Ostatnie wydarzenia właśnie pokazały to zagrożenie i co się dzieje, jeżeli pożary lasu wymkną się spod kontroli. Dlatego też nie chciałbym tutaj mieć jakichś opadów deszczu podczas moich przejazdów, no bo jakie jest prawdopodobieństwo, że jechalibyśmy tutaj właśnie naszym składem i dochodziłoby tutaj do opadów.
Muszę uważać, pomarańczowe, górne, mrugające, dolne, czerwone. Nie wiem, czy przypadkiem gdzieś następne semafory nie będą gdzieś w pozycji czerwonej, dlatego tutaj tak muszę ostrożnie jechać. Ale poza tym i tak tutaj trzeba ostrożnie jechać ze względu na to, że za 1,3 mili musimy i tak się zatrzymać na przystanku osobowym, który tutaj jest. Opóźnienia jak na razie nie mamy takiego katastrofalnego, jakbym przypuszczał. Czyli jednak potwierdza się fakt, że na poprzedniej stacji rozkład jazdy był jakiś spaprany, coś było źle zaprogramowane. No ale trudno. Obniżenie prędkości do 50 mil na godzinę było tam pokazane. Taka charakterystyczna pomarańczowa strzałka w dół z cyframi na niej jest zapowiedzią ograniczenia prędkości, jaki niedługo się pojawi. Zielona strzałka z cyframi, która jest skierowana do góry, jest to podniesienie maksymalnej dozwolonej prędkości. Także to jest też łatwe do zapamiętania. Obniżenie prędkości do 40 mil na godzinę. A my tutaj i tak musimy się zatrzymać. Trochę dziwna stacja, schowana tak pod mostem tutaj od samochodów, pod wiaduktem. Dziwnie ułożona, o tak bym bardziej powiedział. Tak schowana, nie? Gdzieś tutaj właśnie w jakichś okolicach autostrady. Bardzo krótki przystanek osobowy. Ciekawe, czy się zmieszczę tutaj moim składem. Muszę tutaj dojechać prawie że do samego końca, albo nawet i ciut dalej. Okej, to wygląda dobrze. Otwieramy drzwi po prawej stronie. Zobaczmy. No, oczywiście policja też tutaj już kursuje. No, my lokomotywą tutaj stoimy trochę dalej, ale to tak właśnie chciałem, żeby było, bo nie mieścimy się całym składem. Nie wiem dlaczego tutaj kazano nam się zatrzymać. No ale skład wystaje prawie że 2 wagonami poza peron. Charakterystyczny policyjny kogut, nie? Łup, 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 łup. Dobra, zamykajmy drzwi. Co mi się jeszcze rzuciło tutaj w oczy w tej lokomotywie, ta lokomotywa ma jeszcze jeden taki błąd kosmetyczny, a mianowicie pokażę wam go. Tutaj są znaczniki zaciągnięcia hamulca. Jeden to jest hamulec zespolony, drugi jest hamulec sprężynowy. Jeżeli w tym momencie wyluzuję hamulec zespolony, skład się zacznie zsuwać i to się zmienia na zielono. Pomimo to, że według wskazania tutaj hamulec sprężynowy jest zaciągnięty, ale ten hamulec sprężynowy nie może być zaciągnięty, bo jak sami widzieliście, skład zaczął się od razu staczać po tym, jak wyluzowałem hamulec. Także taki mały błąd właśnie graficzny tutaj w tej lokomotywie jest. Normalnie aż szukałem przez co najmniej pół godziny informacji na temat, czy w tej lokomotywie jest ten hamulec sprężynowy, no ale żadnych informacji na ten temat nie znalazłem.
I praktycznie ja też tutaj w lokomotywie nie znalazłem, żeby gdzieś można było hamulec sprężynowy wyluzować, dlatego uznałem to jako błąd graficzny i prawdopodobnie też tak jest. Oczywiście bałagan co niemiara. Jakieś beczki po oleju, jakieś tutaj pakiety, zapewne takie charakterystyczne opakowania jednorazowe ze styropianu po, nie wiem, po frytkach albo po jakimś, jakimś innym jedzeniu. Wszystko tutaj jest porozrzucane. No, raczej dobrej reklamy nie robi, fakt ten nie robi regionowi, przez który przejeżdżamy, no ale jak już wspomniałem, nie jesteśmy w 100% pewni, jak to faktycznie w rzeczywistości wygląda. Jako że to jest w grze tutaj odwzorowane, to podejrzewam, że w rzeczywistości też nie jest wcale lepiej. O, to 4 była, a nie X, okej. Okej, zatrąbiliśmy sobie. Za 3,1 mili mamy stację Los Angeles Union Station. Nasz cel dzisiejszej podróży, nasza stacja docelowa. Na tej stacji musimy się zatrzymać i na tej stacji kończymy naszą wyprawę po kalifornijskim odcinku linii kolejowej. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo dobrze się bawiłem i polecam każdemu tutaj przejechanie się chociaż raz po tej linii kolejowej, wyszaleć się, jeżeli chodzi tutaj o jakieś trąbienie, dzwonienie i tak dalej. Można naprawdę tutaj nadrobić wszystkie zaległości, jeżeli tego nie robimy regularnie na innych liniach kolejowych, no to tutaj mamy faktycznie możliwość na to. Obniżenie prędkości do 50 mil na godzinę, ok. Troszeczkę tu przyhamujemy i mogę tu w zasadzie trochę też elektrodynamicznego zaciągnąć. Obniżenie prędkości do 45 mil na godzinę. Zapowiedź ograniczenia prędkości, oczywiście mam na myśli. Dynamiczny zaciągnę tak naprawdę na lekko, żeby po prostu był zaciągnięty, żebyśmy się tutaj nie rozpędzali. Zapowiedź ograniczenia prędkości do 10 mil na godzinę. Ok, to tutaj muszę już ze spolonem wyhamować, bo 10 mil na godzinę to jest naprawdę spacerek, jeżeli chodzi o wjazd na stację. Mogę spróbować to tutaj elektrodynamicznym wyhamować. Chociaż muszę przyznać, że hamulce w amerykańskich pociągach pasażerskich o wiele szybciej luzują niż przykładowo hamulce w niemieckich pojazdach kolejowych, w niemieckich pociągach pasażerskich. Co my tu mamy? Zapowiedź ograniczenia prędkości do 25 mil na godzinę. Podejrzewam, że te 25 mil na godzinę bardziej w tym momencie obowiązuje niż to 10, które wcześniej stało. Dlatego tutaj wezmę się, rozpędzę tak mniej więcej właśnie do 25 mil. Delikatny wjazd na stację, nie za szybko. Dźwięki są niesamowicie fajnie odwzorowane.
Coś fajnego. Okej, 1 mila jeszcze. No dobra, w sumie dojeżdżamy tutaj do naszego celu. Ja się z wami dzisiaj pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Mam nadzieję, że się tak samo świetnie bawiliście jak i ja, że delektowaliście się wszystkimi dźwiękami i mam nadzieję, że nie jesteście też aż tak bardzo źli na to, że dzisiaj jechałem szybciej niż gra dopuszczała, czyli przekroczenia prędkości były tam dość częste. Obniżenie prędkości do 15 mil na godzinę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić innych filmików o tematyce symulatorów kolejowych. My tutaj pomału wjeżdżamy, bardzo pomału wjeżdżamy na stację Los Angeles. Mamy tutaj w zasadzie pod górkę, niepotrzebnie hamowałem przed chwilą. Będzie mi tutaj trochę ciężko prędkość wyregulować, bo pierwsza pozycja na nastawniku, na naszej przepustnicy jest ciut za dużo na te 15 mil na godzinę, a znowu pozycja numer 0 jest za mało, chociaż w tym momencie tutaj jest lekko z górki. Muszę przyznać, że trzeba tutaj koniecznie kontrolować nachylenie, bo bardzo taki górzysty i bardzo taki spadzisty teren jest tutaj. O, jakiś pociąg tam wjeżdża na stację. Stoi semafor, ale ten semafor to chyba bardziej tego torowiska tutaj dotyczy. A podskakiwanie tutaj na rozjazdach, to jest właśnie to, o czym wspominałem, że lokomotywa ta już ma update tutaj właśnie rozjazdów, gdzie właśnie na rozjazdach jest ten taki charakterystyczny stukot kół i właśnie lokomotywa podskakuje na tych rozjazdach. Bardzo fajnie, bardzo lubię to. To jest właśnie taka charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o kolejnictwo. W kolejnictwie obojętnie w jakim kraju i obojętnie jakim pociągiem mamy stukot kół, mamy tutaj stukot na rozjazdach albo na łączeniach, w zależności od tego, czy tory są skręcane czy spawane. No, na spawanych oczywiście nie będzie stukotu kół, ale na łączeniach śrubowych na pewno jest. I tego właśnie w niektórych symulatorach kolejowych bardzo brakuje. Tu jest fajne miejsce. Patrzcie, jaka tu jest krzyżówka na tym zrobiona. Krzyżówka torowiska 90 stopni. Ale numer, fajnie. Bardzo interesująca linia kolejowa, muszę przyznać. Tyle tylko, że wjazd na ostatnią stację jest naprawdę taki bardziej spacerowy. No ale nic nie poradzimy. Musimy tutaj przebrnąć przez te ostatnie yardy, jak to w Ameryce właśnie się przelicza. 800 yardów jeszcze do stacji. Oj, to było trochę za mocno wyhamowane, no ale trudno. Jak już wspomniałem, może być tutaj kawałek. To jest to właśnie odcinek, na którym jak dość ciężko jest wyregulować swoją prędkość.
15 mil na godzinę jest bardzo niską prędkością. A tutaj jest właśnie non-stop z górki. No. Kolejny pociąg sobie wyjeżdża w podróż. Zapewne w przeciwną stronę. Po naszej linii kolejowej oczywiście, miałem tutaj na myśli, bo to, że jedzie w przeciwną stronę to widać, ale miałem tutaj bardziej na myśli ten fakt, że po naszej linii kolejowej, którą dzisiaj przejechaliśmy, oczywiście on jedzie. Ach, 3 minuty opóźnienia. Teraz widzę tutaj w lewym górnym rogu, że jednak jakieś tam lekkie opóźnienie mamy. No ale nic nie szkodzi. 3 minuty jeszcze nie uważam katastrofalnego opóźnienia. Nie mamy katastrofalnego opóźnienia. Tutaj delikatnie. O, widzę, że wjeżdżamy na tor zajęty, także naprawdę delikatnie i naprawdę z wyczuciem hamowanie, bo jakoś bym nie chciał się tutaj pocałować z lokomotywą naprzeciw nas. Także delikatnie tutaj. Zaraz tu zaczniemy hamować, wypuścimy jeszcze pasażerów, zobaczymy jak nam poszło i będzie cacy. Powiem wam szczerze, że naprawdę delektowałem się dzisiejszym przejazdem, że naprawdę przejazd mi się dzisiaj podobał. Może to też jest tym właśnie spowodowane, że to jest coś innego niż to, co ja zazwyczaj do tej pory pokazywałem, że to jest praktycznie, no dla mnie to też jest swego rodzaju nowość. Także mi się podobało, mam nadzieję, że wam również. Otwieramy drzwi po prawej stronie, obejrzyjmy sobie jeszcze raz lokomotywę z zewnątrz. Bardzo ładny turkusowo-biały taki kolor. Lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna. Poza tym tą lokomotywą można jeszcze jeździć w dodatku Antelope Valley. Tamtą lokomotywą również można się poruszać. Dzisiaj patrzałem, to na tamtej linii kolejowej nawet nie zrobiłem ani jednego przejazdu, także trochę rzeczy do nadgonienia mamy. Może tutaj faktycznie będą się w międzyczasie pojawiać częściej jakieś przejazdy zagraniczne, ale mam tutaj właśnie na myśli, przepraszam, mam tu właśnie na myśli przejazdy gdzieś po Ameryce albo właśnie po Anglii. Blokujemy drzwi. I zobaczymy jak nam poszło. 9800 punktów. Ok, mam w tym momencie o wiele mniej punktów niż miałem przy przejeździe próbnym, ale to tylko dlatego, że widzicie, narobiłem tutaj bardzo dużo babolców, bardzo dużo miałem przekroczeń prędkości. W sumie dostałem 560 punktów kary za to, że nie zachowałem prędkość. Tak miałbym 10 000 punktów. Ja uważam, że i tak było fajnie, uważam, że i tak był bardzo interesujący przejazd. I mam nadzieję, że niedługo będę mógł wam pokazać inny przejazd amerykański, może w inną stronę, a może na innej linii kolejowej. W porządku, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!